Choroba mnie tak wygłodziła, wam powiem, kochani, brak witamin, minerałów, a więc kapusta, ziemniaki, czego chcieć więcej. Troszkę mięska albo boczku. Witam was, kochani, bardzo serdecznie na moim kanale. Ostatnio widziałam w telewizji tutaj niemieckiej, jak taki znany kucharz robił pierogi z całego świata i były również polskie pierogi. I one były z kapustą kiszoną, zmieszane z gotowanymi ziemniakami. A więc super opcja, sobie pomyślałam. Jeżeli na przykład nie macie twarogu w domu, a chcecie zrobić na przykład pierożki z ziemniakami, dokładacie sobie taką kapustkę gotowaną, jak macie oczywiście, i wtedy jest coś innego. A więc, kochani, dzisiaj próbuję pierwszy raz i że oni tak zrobili jakby razem ziemniaki, ugotowali kapustę, złączyli, przyprawili. Możliwe, że jest fajnie, ale ja zrobię po swojemu, żeby były jeszcze smaczniejsze. To znaczy, ugotuję kapustę i ją ładnie usmażę, przyprawię, ugotuję ziemniaki, jak przestygną, wezmę przez praskę i dopiero wtedy wymieszam, doprawię i mam nadzieję, że będą smaczne. Wróciłam z Polski, mam kapustę polską kiszoną, mam nawet polską mąkę, ziemniaki polskie, nawet jajka mam polskie, a więc cały przepis będzie naprawdę polski, łącznie z panią kucharką. A więc, kochani, zapraszam was. Na pewno będą smaczne. Będzie coś innego. Na moim kanale macie już różne opcje. Macie ze szpinakiem, z tym serem ricotta, macie z mięsem surowym, pyszne, błyskawiczne. Też nigdzie nie jadłam. Mój sposób, można powiedzieć, mój wymysł, bo nigdzie nie widziałam, nie jadłam, a więc zapraszam. Mięsa gotowanego, mielonego, jak wam resztki mięsa zostaną po jakiejś imprezie albo po świętach, a więc róbcie. Mam pyszne krokiety, kochani, zapraszam na mój kanał. Możliwe, że coś sobie fajnego znajdziecie. Teraz przejdę, pokażę wam, jak ja robię te pierogi. Oczywiście, jak można prosić o suby, o łapki, będę się bardzo cieszyła. Mam kilogram kapusty kiszonej, kwaśna, ale nie za kwaśna, dlatego opłuczę lekko, zaleję wodą i nastawię do gotowania. Daję za 3-4 ziarenka ziela angielskiego i z 1 liść laurowy. Nastawiam teraz do gotowania. Oczywiście możecie zrobić z pół kilograma, ponieważ ja nie wiem, czy też wykorzystam wszystko. Tutaj mam ponad kilogram ziemniaków i ja sobie teraz obiorę i również ugotuję. Obojętnie ile byście mieli tych ziemniaków, powinny być zakryte. Tutaj mam ponad kilogram ziemniaków, daję pół łyżki soli. Pierogi można dosolić ten farsz. Do pierogów najlepiej mieć ziemniaki mączne, ponieważ one się ładnie ugotują, się rozsypią, nie są takie klejące. To jest bardzo ważne. I one muszą najpierw odparować po ugotowaniu i dopiero je możemy tłuc albo brać przez praskę. Kapusta się gotuje tutaj około pół godziny, a tutaj się gotują ziemniaki. Po zagotowaniu również około pół godziny możemy wyciągnąć, zobaczyć, sprawdzić, czy są ugotowane. Jak przestygnie, wycisnę, pokroję i usmażę. I zobaczcie, ziemniaki ugotowane, odcedzone. Teraz tylko i wyłącznie je obsuszę. I to są najlepsze ziemniaki dla mnie, przynajmniej do farszu. Mam 650 g kapusty i 650 g ziemniaków zrobię pół na pół. Możemy dać troszeczkę więcej kapusty, możemy również dać troszeczkę więcej ziemniaków. Zależy, jak lubimy. Kroję drobniutko. Jeżeli macie maszynkę, możecie przepuścić przez maszynkę przez to grube sito. Teraz przechodzę do wyciśnięcia sobie tych chłodnych, przestygniętych ziemniaków. Nie może być grudek. Nagrzewam patelnię i wlewam ze 3 łyżki oliwy albo oleju, albo to masło klarowane, albo smalec. Można to lać łyżkę oleju
Idzie również i jak się rozgrzeje, wrzucam najpierw cebulę i ją rumienię. Jeżeli będziemy jeść z cebulką, polewać po pierożkach, możemy już teraz, zanim włożymy kapustę, nabrać sobie tego tłuszczu i tej cebulki zarumienionej. Teraz już wrzucam tą kapustę. I od razu mogę sobie przyprawić. Płaska łyżeczka soli, płaska łyżeczka pieprzu czarnego i płaska ziołowego. Nie może zabraknąć ziołowego. On jest tutaj potrzebny. Daje dużo lepszy smak. Możemy dołożyć troszeczkę papryki. Możemy wrzucić jeden listek. Naciągnie troszeczkę smaku. Lekko się zarumieniło. I próbuję. Możemy również dać troszeczkę pieczarek do tego farszu. Też nie będzie przeszkadzało. Bardzo dobre. Ale nie ma soli. Troszeczkę soli mało. Dołożę jeszcze pół usmażone. Przestygnie. Wtedy wymieszam z ziemniakami. Smażona, nie jest spalona i nie jest za tłusta. Widzicie? Troszeczkę ma tłuszczu i jak wymieszamy to z ziemniakami, będzie idealne. Kochani, zaczynam mieszać, bo chyba zaraz zjem tą całą kapustę. Jest tak smaczna. Teraz mogę spróbować, ewentualnie doprawić. Super, ale soli trzeba. Ziemniaki zabrały sól, a więc dosypuję, mieszam. Pieprzu jest dosyć. Zobaczcie, kochani, byłam w Polsce, przywiozłam sobie mąkę pszenną. To jest mąka typ 405 i odsypuję sobie teraz pół kilograma mąki i potrzebuję zawsze na podsypanie ze 100 gramów. Jedno jajko i do tego dołożę łyżkę oleju i łyżeczka soli. Tutaj mam szklankę ciepłej wody i to jest 250 ml. Ja robię tak, że leję najpierw pół szklanki i mieszam. Łączę te wszystkie składniki i patrzę, czy to ciasto mi się ładnie klei, czy jeszcze coś jest tutaj na dole suchego. Mieszam na razie. I robię to ciasto nie za suche, ponieważ jeżeli zrobicie za suche, to później Wam nie będzie chciało się zrobić miękkie, elastyczne. To jest bardzo ważne. Jest jeszcze suche, podlewamy jeszcze troszeczkę. Widzicie? To musi się już tutaj ładnie połączyć i dopiero teraz, jak się ładnie wszystko połączy, możemy to ciasto wyrabiać. Obsypuję troszeczkę i teraz już zaraz wyłożę na stolicę i wyrabiam. Gotowe i zaczynam już wyrabiać. Ciasto gotowe, odstawiam na około 15 minut, żeby się rozkurczyło. Wtedy będzie się fajnie wałkowało. Ja również mam boczek, przywiozłam z Polski i dzisiaj będę kroić, podawać z boczkiem. Pokroję w drobną kostkę, usmażę. Zaczyna się już smażyć. Możemy dołożyć troszeczkę smalcu. I jak Wam się podsmaży, możecie sobie włożyć tutaj do środka, czy wrzucić pokrojoną jedną cebulę. Możemy również osobno usmażyć. Gotowe. Wyłączam. To sobie stoi. Woda czeka
Do wody daję również płaską łyżkę soli. Już powstało. Proszę zobaczyć, jakie ładne, elastyczne bardzo i takie powinno być. Jeszcze raz go troszeczkę zagniotę. Będę robiła takie ruloniki jak na kopytka. I teraz kroję i mam jakby jednakowej długości, wielkości. I teraz z tych kawałków robię takie kulki, a później te kulki wałkuję. I zaczynam teraz każdy jeden placek wałkować. Możecie troszeczkę podsypać, gdy Wam się kleiło. Robimy taki cieniusieńki placek. Odkładamy na ściereczkę albo na jakąś tackę i też wtedy podsypujemy mąką. Na ścierce nie musimy, do ścierki się to tak nie przyklei szybko. Oczywiście już nastawiłam teraz wodę. Możemy sobie taki farsz przemieszać i jeszcze raz spróbujemy, czy jest dosyć soli, pieprzu. Najpierw łączę te dwa brzegi na górze, a tu wtedy jakby z dołu do góry, czy z góry do dołu, to już jest bez różnicy. Gotowe. Woda zaraz zaczyna się już gotować, a więc zanim zrobię to, woda się zagotuje i już mam tą pierwszą turę pierożków. Zróbcie tak, kochani, że ten brzeg tutaj było z 5 mm, z pół centymetra wolne, żeby było, żeby Wam się wygodnie kleiło. Woda się gotuje i przechodzę już do gotowania. I wrzucam już te pierogi. Jeden po drugim, żeby nie wszystkie na raz. I teraz troszeczkę poruszam, żeby się nie przykleiły. I nastawię na 3 minutki, żeby mi się tutaj nie rozgotowało. Także teraz troszeczkę zalewam zimną wodą i wyciągam. Ja nie leję zimną wodą po pierogach, żeby mi ten smak nie zszedł, bo jednak ta woda daje też smak. I tak już wyglądają te pierożki, ta pierwsza tura. Solę troszeczkę. Powiem Wam, kochani, że pyszne. Czuje się kapusta, może mniej się czuje ziemniaka, ale mimo wszystko są pyszne. Oczywiście Wam się spodoba ten przepis mój, ta moja opcja zrobiona po mojemu. Jak można prosić o suby, o łapki, będę się bardzo cieszyła. Zapraszam, kochani.